Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym materiale wideo. Dzisiaj temat dosyć wdzięczny, bo kieszenie na dyski SSD NVMe stają się coraz bardziej popularne. Ja już takie materiały nakręciłem, tutaj gdzieś będziecie mieli link do poprzednich filmów i na końcu materiału również pojawią się odnośniki. Natomiast dzisiaj postanowiłem porównać te dwa modele Orico, ponieważ często o to pytacie, czym one się różnią, który z tych modeli jest lepszy. A więc dzisiaj takie porównanie dla Was wykonam. One nie różnią się tylko wyglądem, ale różnią się też, słuchajcie, użytym układem. Nie wiem, czy to będzie widać tutaj. W jednym mamy układ, słuchajcie, J-Microna, a w drugim Realteka. A więc nie przedłużając, przejdźmy do materiału. Zacznijmy może od opakowania. One są bardzo podobne, w tym samym stylu wykonane. Natomiast pamiętajcie, że oznaczenie kodowe jest bardzo istotne, ponieważ tutaj mamy M2, przepraszam, PVC3. Tutaj mamy model oznaczony jako TC-M2C3 i one tak naprawdę decydują o tym, jaki układ jest w środku, bo tutaj może być równie dobrze układ Realteka, a tutaj może być równie dobrze układ Microna, J-Microna. W tym wypadku jest odwrotnie, tu jest Realtek, tu jest Micron, natomiast one mogą się zamieniać układami, to znaczy są wersje te z Realtekiem i te z Micronem. Na to zwracajcie uwagę. Natomiast jeżeli chodzi o samą funkcjonalność, to ona jest w zasadzie taka sama. Mamy w obu wypadkach wsparcie dla USB i typ C. Natomiast tutaj mamy informację, że jest aluminiowa obudowa. Ta jest częściowo aluminiowa i transparentna. Oba wspierają oczywiście wersję NVMe, ale uważajcie, bo są też modele ze wsparciem albo poprzedniego standardu SATA, oznaczone NFGF, mniej więcej tak. I są też wersje oczywiście NVMe, bądź też najdroższe wspierające oba standardy naraz. Jeżeli nie macie starych dysków, to bierzcie tą tylko NVMe, ona jest najszybsza i chyba najbardziej w tej chwili sensowna. Jeżeli chodzi o parametry z tyłu, oba oczywiście modele wyprodukowano w Chinach i oba są mniej więcej tej samej wielkości. Mamy tutaj zaznaczone NVMe i tutaj również informacja o... Tutaj akurat chyba nie mamy takiej informacji, że jest to NVMe. Nie mamy, przepraszam, u góry też jest. Tutaj mamy informację o wsparciu do 2 terabajtów pojemności. Tutaj takiej informacji nie mamy, ale on też wspiera, z tego co się orientuje, dyski do 2 terabajtów. Na pewno 1 terabajtowe wspiera, bo ja takie dyski posiadam. To, co również jest wspólne dla tych urządzeń, to to, że dostaniecie kable USB typu C do typu A i do typu C, czyli mamy w obu wypadkach 2 kable i te 2 kabelki są w jednym i w drugim modelu. Do tego dochodzą kwestie śrubokręcików. Do każdego z nich jest właściwy śrubokręcik, aby można było odpowiednie elementy śrubki odkręcić i zamontować w środku napęd. A jeżeli już jesteśmy przy obudowach, to tutaj mamy obudowę aluminiową i przeźroczysty plastik. Tutaj mamy plastik i aluminium. Co lepiej chłodzi? Z moich doświadczeń wynika, że nieco lepiej chłodzona jest ta obudowa. To możemy otworzyć za to bez użycia żadnych narzędzi. Bo w zasadzie wygląda to w ten sposób, że tutaj mamy akurat wersję na Realteku. Montujemy ją, jeżeli chodzi o dysk, to możemy to zrobić w bardzo prosty sposób tutaj i dysk już wychodzi. Czyli sam dysk możemy wyciągnąć bardzo łatwo, ale za to skręcenie tej obudowy wymaga użycia śrubki, słuchajcie. I robimy to w ten sposób, że tu montujemy sprzęt
i tutaj nakładamy aluminiową pokrywkę, a tu dokręcamy, słuchajcie, śrubkę. Do śrubki niestety trzeba mieć specjalny śrubokręt. Tak, dokręcamy i to jest całość. Natomiast druga kieszeń na mikronie wygląda w ten sposób. Montujemy tutaj sam dysk, ale tą stroną. Dysk niestety tutaj, słuchajcie, musimy montować śrubokrętem drugim, ale za to sama obudowa jest montowana, jak widać, w ten sposób, czyli bez użycia narzędzi, co niestety powoduje, że łatwo jest ją otworzyć, dlatego ona jest taka szybka do podmienienia, ale niestety za to mniej solidna, bo ta po skręceniu jest dużo bardziej solidna. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o napędy. No ta jest przeźroczysta, jak ktoś lubi widzieć elektronikę, to może wybrać ten model. Słuchajcie, teraz przejdziemy do wyników testów. Chciałbym zaznaczyć, że limitem tutaj jest 10 gigabitów na sekundę, czyli około 1050 MB, jeżeli chodzi o zapis i odczyt tych napędów, minus oczywiście ewentualne narzuty systemu protokołu, czyli około 1000 MB na sekundę możemy osiągnąć, ale w zasadzie najczęściej jest to tylko przy użyciu interfejsu USB 3.1 generacji drugiej, czyli USB typu C do typu C powinien wspierać, ale nie wszystkie też porty. Na takim porcie zdarzają się generacji drugiej, ale raczej w większości wypadków jest to ograniczenie do 500 MB, czyli jeżeli chcecie używać szybszych transferów, to raczej typ C do typu C. Czyli 1000 MB na sekundę to jest ograniczenie, a ja za chwilę Wam pokażę, jakie wyniki osiągnąłem w testach praktycznych, w syntetykach, ale w praktyce. To, co warto jeszcze powiedzieć na temat tych wyników, to to, że one są bardzo zbliżone i tak naprawdę w praktyce nie widać różnicy. Ewentualną różnicą drobną jest to, że ten mikron, J-mikron nieco bardziej się grzeje, ta obudowa nieco lepiej odprowadza ciepło, czyli w praktyce, jeżeli macie jakieś dyski SSD, które się grzeją, to bierzcie raczej tą wersję. Jeżeli macie chłodniejsze dyski, jak na przykład SN550 Western Digitala, to możecie spokojnie brać tą kieszeń, czy też Kioxia, która tutaj jest włożona. One są chłodniejsze i one sobie poradzą nawet w tej obudowie, ale na przykład Cruciale P5 to raczej bym sugerował montować tutaj, zresztą taki Crucial tutaj jest zamontowany. Co do różnic z wydajności, to tak jak powiedziałem, no są one niewielkie, w zasadzie pomijalne bym powiedział, więc jakikolwiek byście nie wzięli układ, na pewno będziecie zadowoleni. Zwracajcie tylko uwagę, żeby to były kieszenie ze standardem NVMe, chyba że macie starsze dyski, bo nie warto kupować już dwusystemowych raczej. No i oczywiście zwracajcie uwagę na to, czy macie odpowiednie porty USB w laptopie czy w komputerze, bo żeby wykorzystać potencjał tych 10 gigabitów na sekundę trzeba mieć nowszą wersję standardu USB. Natomiast co do samych prędkości, 20-30 MB w tą czy w tamtą stronę naprawdę nie powinno robić znaczenia i te dyski, te kieszenie z tymi kontrolerami są bardzo porównywalne. A co Wy myślicie o tego typu kieszeniach? Czy używacie ich i jakich producentów wybieracie? Czy zwracacie uwagę na układy sterujące, jakie są w środku, czy też nie? Dajcie znać w komentarzach, napiszcie w komentarzach poniżej. Tutaj na końcu będziecie mieli filmy do tych poszczególnych kieszeni zestawione. I oczywiście, jeżeli film Wam się spodobał, proszę o łapki w górę
i subskrypcję kanału, jeżeli do tej pory tego nie zrobiliście. Oglądajcie też inne filmy na kanale, szerujcie, udostępniajcie i do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym materiale. Hej, hej!